Cześć, w tym filmie pokażę Ci, jak grać w Kenta. Omówię krok po kroku wszystkie etapy gry w Kenta. Kent jest grą drużynową, którą gra się parzystą liczbą graczy. Najczęściej gra się w 4, ale można grać również w 6 lub w 8 graczy. W Kenta gramy pełną talią 52 kart. Można grać również z jokerami, 2 lub 3. Najlepiej, żeby każdy joker był innego koloru. W Kencie, podobnie jak w Kuku, zbiera się układy. Każdy gracz dąży do tego, aby uzbierać układ, który pozwoli mu wygrać. Zacznijmy od góry. Układ, który najczęściej będzie Ci się przytrafiał, to 3 karty w tym samym kolorze, tutaj w pikach. Dalej mamy 3 karty o tej samej liczbie lub figurze, tutaj są to piątki. I ostatnim układem, który również da Ci Kenta, są 3 karty po sobie, czyli tak zwany sequence. Nie musi być on natomiast w tym samym kolorze. Tutaj jest to 10, 9 i 8. Jeżeli gracie z jokerami, również z ich pomocą możecie budować układy. W sekwensie możecie użyć zarówno czerwonego i czarnego jokera. Jeżeli waszym układem są 3 karty o tej samej liczbie bądź figurze, również możecie użyć jokera o dowolnym kolorze. Natomiast jeżeli waszym układem jest kolor, to kolor jokera musi być taki sam jak kolor 2 pozostałych kart, czyli w przypadku pików i trefli będzie to czarny, a w przypadku kierów i kar będzie to czerwony joker. Jeżeli gracie również z niebieskim jokerem, to niebieski joker jest uniwersalny, czyli można go wstawić do każdego z układów. Tak jak już wspomniałem, w Kenta gra się w pary, czyli gracze tej samej drużyny muszą usiąść naprzeciwko siebie, zarówno w grze na 4 osoby, 6 lub 8 osób. Rozdający zaczyna rozdawać od siebie i rozdaje sobie 4 karty. Pozostałym graczom 3 karty. Każdy bierze swoje karty do ręki, ale nie może ich pokazywać pozostałym graczom. W tym filmie dla pokazania zasad zagramy sobie na otwarte karty. Cała zabawa polega na tym, aby zebrać układ dający Kenta i za pomocą niewerbalnych znaków powiadomić osobę z drużyny o posiadaniu Kenta. Zacznijmy od rozgrywki. Na początku osoba, która posiada 4 karty, musi oddać osobie po lewej stronie kartę, która jej nie pasuje. Mamy 2 karty w kierach i 2 dwójki. Kartą, która nie pasuje nam do naszego układu, jest król pik, a więc jego oddamy następnej osobie. Zielony posiada parę pików i parę kar. Jest zmuszony oddać jedną z kart następnej osobie. Żółty na górze ma teraz 2 trójki. Jeżeli uzbiera jeszcze jedną, będzie miał Kenta. Przeciwnikowi oddaje asa trefl. Zielony ma 2 trefle, więc brakuje mu jednego trefla do Kenta. Oddaje zatem żółtemu 5 kier. Teraz żółty ma 3 karty w kierach. Posiada zatem układ dający Kenta. Może on teraz za pomocą ustalonego wcześniej znaku powiadomić swojego partnera o posiadaniu Kenta. Znaki ustala się zazwyczaj przed rozgrywką ze swoim partnerem w ukryciu przed przeciwnikami, tak aby nie mogli ich zobaczyć. Znak daje osoba, która posiada Kenta, swojemu partnerowi. Znakiem może być na przykład poprawianie włosów, mrugnięcie okiem, poprawianie ubrania, przetasowanie kart, pociągnięcie nosem, podrapanie się po szyi i wiele innych kreatywnych znaków. Jedyne znaki, jakich nie wolno dawać, to znaki werbalne, za pomocą mówienia. Jeżeli nasz partner z drużyny poprawnie odczyta znak, może powiedzieć Kent. Wtedy gra się kończy i obydwie osoby pokazują swoje karty. Jeśli osoba, która dawała znak, rzeczywiście posiada Kenta, ta drużyna dostaje punkty dodatnie. Jeżeli natomiast ta osoba nie posiadałaby Kenta w ręce, to przyznaje się im punkty ujemne. O punktacji powiemy sobie później. Jeżeli któryś z naszych przeciwników podejrzewa, że posiadamy Kenta w ręce, może powiedzieć stop Kent. Wtedy również drużyna przeciwna odkrywa swoje karty i jeżeli okaże się, że jeden z przeciwników posiadał Kenta w ręce, to drużyna przeciwna dostaje punkty dodatnie. Jeżeli natomiast okaże się, że żaden z przeciwników nie ma Kenta, to ta drużyna dostaje punkty ujemne i gra również się kończy. I tutaj pojawia się kolejna ciekawa strategia, czyli znaki fałszywe dla przeciwników. Możecie ustalić przed grą również znaki fałszywe, te, które nie będą dawać wam Kenta, ale żeby przeciwnicy myśleli, że tego Kenta posiadacie. Warto wspomnieć jeszcze o dodatkowym wariancie Kenta, który nie zawsze jest stosowany, a mianowicie Biskent lub Double Kent. Oznacza to, że jeśli obydwie osoby z drużyny posiadają Kenta, jedna z nich może powiedzieć Biskent lub Double Kent. Wtedy te osoby odkrywają karty i jeżeli okaże się, że obydwie osoby posiadają Kenta, dostają one punkty dodatnie podwojone. Natomiast jeżeli jedna z nich lub żadna z nich nie posiada tego Kenta, wtedy dostają punkty ujemne, również podwojone. Dlatego jest to ryzykiem, ale można dużo na tym zyskać. I analogicznie również przeciwnicy mogą powiedzieć stop Biskent lub stop Double Kent. Wtedy ich rywale odkrywają karty i jeśli okaże się, że obydwoje mają Kenta, to przeciwnicy dostają punkty dodatnie podwojone. A jeżeli jedna z nich lub żaden nie mają Kenta, to wtedy dostają punkty ujemne podwojone.
Oto punktacja, która jest najczęściej stosowana podczas gry w Kenta. Jeżeli osoba, która dostanie znak od swojego partnera z drużyny, powie Kent i okaże się, że jego partner ma Kenta, to ta drużyna dostaje 1 punkt. Jeżeli natomiast nie ma Kenta, to drużyna ta dostaje -1 punkt. Jeżeli przeciwnik powie stop Kent i okaże się, że jeden z rywali posiada Kenta, to przeciwnicy dostają 1 punkt. W przeciwnym razie dostają -1 punkt. Jeżeli chodzi o Biskent lub Double Kent, jest tak samo, tylko że punkty są mnożone razy 2. Przed grą wszyscy gracze powinni ustalić, do ilu punktów trwa rozgrywka. Najczęściej jest to 10, 15 lub 20 punktów. I drużyna, która osiągnie tę liczbę punktów, wygrywa. Kolejną kwestią, którą należy ustalić, to czy karta, która zatoczy koło i wróci do tego samego gracza, może zostać przez niego wymieniona na następną kartę stali. Jest to zasada opcjonalna, ale warto o niej wspomnieć. Z każdym kolejnym rozdaniem, kolejna osoba, zgodnie ze wskazówkami zegara, otrzymuje na początku gry 4 karty. Jeżeli uznałeś ten film za pomocny, zostaw lajka, a mile widziana będzie również subskrypcja i komentarz. A ja zabieram się za kolejny film z serii Gry Karciane i do zobaczenia. Cześć!